Gothic Craft to serwer roleplay osadzony w realiach pierwszej części gry Gothic. Oznacza to, że obejmuje on całą Górniczą Dolinę, wszystkie charakterystyczne budowle oraz obozy. Początkowo miał być wierną kopią Gothica, tylko lekko zmodyfikowaną na system wieloosobowy. Twórcy postanowili rozszerzyć projekt i dodać własne pomysły wzbogacające świat. Ale najpierw zacznijmy od początku. Grę zaczynamy tak jak w Gothicu, na placu wymiany. Kierujemy się do jednego z 3 obozów. Możemy zwiedzać, ale tak jak w Gothicu, niektóre miejsca dla nowego z kolonii są oczywiście niedostępne. Oznacza to, że musimy zostać najpierw cieniem, żeby móc wejść do zamku w starym obozie. Samo dołączenie do obozu zostało zrobione trochę inaczej niż to miało miejsce w oryginale. Do starego obozu możemy dołączyć już na samym początku gry, nie posiadając żadnego doświadczenia. Zostajemy wtedy kopaczem, uniemożliwiając równocześnie dołączenie do innego obozu. Jako kopacz trafiamy do starej kopalni, gdzie musimy odpracować swoją zmianę, kopiąc kilofem magiczną rudę. Dopiero gdy zrobimy swoje, możemy opuścić wilgotne szyby kopalni i udać się na powierzchnię. Cieniem zostaje się podobnie jak w Gothicu. Musimy zdobyć zaufanie najbardziej wpływowych ludzi w zewnętrznym pierścieniu i wykonać test zaufania. Gdy zostaniemy już cieniem, możemy wykonywać zadania, żeby awansować na strażnika. Same zadania na serwerze są bardzo zróżnicowane i każde z nich ma opis i dialogi ze zleceniodawcą. Wielu z nich możemy podejmować się tylko wtedy, gdy zasiadamy w odpowiedniej gildii oraz posiadamy konkretny poziom doświadczenia. Podczas wykonywania zadań możemy wypytać się o ich szczegóły inne postacie. Dialogi zresztą są bardzo rozbudowane i będą zależne od tego, do jakiego obozu należymy, co zrobiliśmy dla danej postaci, jakie zadania wykonujemy i co ostatnio wydarzyło się w Górniczej Dolinie. Tyczy się to także handlu. Nie zawsze będziemy mogli pohandlować z postacią, często trzeba będzie mieć wymaganą do tego gildię lub wykonać dla niej jakieś zadanie. Potwory, jakie spotkamy na serwerze, to te żywcem wzięte z Gothica. Dla większości są tworzone osobne modele z dużą dokładnością, żeby były jak najbardziej podobne do tych z gry. Bestie posiadają dropy. Tak więc na przykład ze ścierwojada będziemy mogli wydobywać mięso, a z krwiopicy skrzydła i żądło, z którego można pozyskać i zrobić na przykład miotaną miksturę trucizny. Takich zastosowań w craftingu jest o wiele więcej. Walka zaś z potworami do prostych należeć nie będzie. W zależności od typu potwora konfrontacja wymaga taktyki. Gobliny okrążają gracza i zachodzą go od tyłu, orkowie nacierają całą grupą, a przeciwnicy z bronią dystansową utrzymują dystans, żeby nie dać się tak łatwo zabić. Twórcy nie poprzestali tylko na tych potworach z Gothica, dodając swoje własne, takie jak nowe rodzaje orków. Wyposażenie i przedmioty są wierną kopią oryginału. Zostały przeniesione wszystkie zbroje i prawie wszystkie bronie. Jest implementowana również magia, która będzie dostępna tylko dla magów. Inni nie będą mogli jej używać. Ważną częścią serwera będzie również PvP. Poza walkami na arenie w starym obozie będą również wojny pomiędzy obozami. Na ten czas gracze z wrogich obozów będą mogli się zabijać. Walki na dużą skalę organizowane będą podczas eventów. Planowane są takie wydarzenia jak atak na plac wymiany, gdzie najemnicy na przykład atakują eskortę dostawy ze świata zewnętrznego, żeby ją przejąć, a strażnicy muszą dostarczyć wszystko do starego obozu. Będą również oblężenia obozów. Pojawią się też inne, ale to póki co niespodzianka. Stworzenie serwera z takimi mechanikami byłoby niemożliwe bez modyfikacji, więc żeby wejść na serwer wymagana jest specjalna paczka modyfikacji. Nie trzeba będzie się z tym jednak męczyć, ponieważ w okolicach premiery zostanie wydany autorski launcher, który automatycznie będzie pobierał wszystkie potrzebne zasoby. Jedną z opcji launchera będzie wyszukiwanie aktualizacji. Większe aktualizacje będą wydawane co miesiąc. Oprócz usprawniania błędów dodadzą także nowe rzeczy. To wszystko wymaga ogromnego nakładu pracy i umiejętności tworzenia, więc póki co ekipa nie śpieszy się z otwarciem. Serwer zostanie uruchomiony, jak wszystko zostanie dopięte na ostatni guzik i przetestowane przez ekipę testerów. Moi drodzy, wszystkie przydatne linki znajdziecie oczywiście w opisie. Natomiast warto też wspomnieć, że istnieją 2 grupy tworzące świat Gothica w Minecrafcie. Xardas Craft, skąd pochodzą wszystkie dotychczas nagrane filmy na YouTubie, oraz Gothic Craft, który prezentuje się Wam po raz pierwszy, pokazując własne lokacje w tym oto filmie.
Zapraszam Was do śledzenia projektu na Facebooku. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach.